dobry moi kochani, witam w kolejnym odcinku o e-rowerach. Dziś mam na tapecie kolejną maszynkę dla Was do przetestowania, do zrecenzowania i pokazania, co to w ogóle jest. Sam nie wiem, dopiero będę się uczył tym jeździć, więc zobaczymy razem, jak się tym jeździ. Mowa o Engwe L20 3.0 Boost. Jest to rower elektryczny napędzany silnikiem 250 W, ale w piku dającym dużo więcej, ponieważ ma tu taki tajemniczy przycisk, o którym zaraz sobie porozmawiamy. Nie bez kozery, nazywa się Boost. Bateria chowana w ramie 13 Ah, wyciągana, zaraz to Wam wszystko pokażę. I co wyróżnia? Ja już mam jedną L20, taką cargo z koszykiem z przodu, różową, pamiętacie? Tu zresztą też jest miejsce na ten sam koszyk, że można go sobie zamontować. Ale ja tego robić nie będę przekładał z tamtego, nie ma sensu. Jest w bardzo fajnym, gustownym, czarnym kolorze, taki jakim lubię. Ale co wyróżnia L20 3.0 Boost od L20, którą mam, to, że ma zawieszenie tylne. Zobaczcie, tutaj jest amortyzator. Jest to rower o pełnym amortyzowanym zawieszeniu. Przód, widelec, idealnie, który się sprawdza w L20 zwykłej. Sprawdzi się zapewne i tutaj z blokadą skoku oraz regulacją miękkości. Tutaj z tyłu chyba jest jakiś powietrzny ten damper, czy jak to tam się na to nazywa, bo posłuchajcie, jak się będę opierał. O nie, tutaj nie. Słyszycie? Zobaczcie, tutaj z tyłu silniczek jest w tylnym kole. 250-watowy niby silniczek, ale to jest, moim zdaniem, to jest 750 tutaj. No ale generalnie ten rower ponoć ma certyfikat TIF. Nie ma oczywiście manetki. Jest to zwykły elektryczny rower. Następną zmianą to jest zamontowany czujnik tensometryczny i bardzo fajnie działa. Nie trzeba robić pół obrotu, żeby on zaczął działać, tylko dosłownie naciskacie i za chwilę rower już jedzie. Także to jest wszystko dopracowywane przez firmę Engwe non-stop. Następną zmianą L20 3.0 Boosta jest to, że ten rower jest po prostu składany. Zobaczcie, tutaj jest klamka. Składamy go w pół. Kierownicy tak samo i to jest jego właśnie największa zaleta, że on jest składany. Jedna z największych zalet to i zawieszenie pełne. Już przejechałem kawałeczek tym rowerem, no muszę Wam powiedzieć, petarda. Jest on osadzony na troszeczkę mniejszych kołach niż tamta L20, którą miałem. Tutaj jest koła 20 cali razy 3, tamta miała 20 razy 4, trochę takie bardziej klockowane opony. Tutaj są natomiast takie bardziej, no takie widzicie, zwykłe takie opony, na których też się bardzo fajnie jeździ, bo tam przez piasek przejeżdżałem i nie było żadnego jakiegoś takiego, wiecie, że się idzie wywalić. Oczywiście oświetlenie tylne, przednie, zaraz sobie je powłączamy. Nie wiem, co jest z tym tylnym hamulcem, bo on się zapala jakoś teraz samoczynnie. W tamtych rowerach poprzez naciśnięcie klamki włączał się stop, a tutaj on się sam jakoś włącza, nie wiem, coś tu jakąś automatykę wprowadzili. Nie zgłębiłem jeszcze tego tematu. Chodźmy tutaj do panelu sterowania. Tutaj jest jeszcze folia na ekranie, takie bąbelki można być widać. Pilocik jest taki klasyczny, plus, minus, trąbka, informacje, włączenie, no i tajemniczy przycisk B. Co to jest ten B? Boost. A boost po angielsku znaczy daj mu w P, tak ładnie mówiąc, daj mu w ogień. To jest przycisk boost, czyli przyspieszacza. Nie to, że naciśniecie i rower sam jedzie. Silnik uwalnia poprzez naciśnięcie tego przycisku i trzymanie. Silnik uwalnia więcej mocy, ale tą moc i tak generujecie poprzez nacisk na pedały. Po prostu jest to tak odczuwalne, ja Wam to pokażę. Jedziecie sobie normalnie, chcecie kogoś wyprzedzić, albo nagle wyjeżdżacie zza rogu, albo widzicie górę, nie trzeba zmienić stopnia wspomagania, wystarczy pod tą górę u podstawy podjeżdżać, gdzie jest ciężko, naciskamy przycisk B i rower dostaje jego powera. Wjeżdżacie na górę, puszczacie przycisk i rower już jedzie standardowym trybem. Muszę przyznać, że to jest bardzo fajna funkcja. No i kolejną zmianą na plus tego roweru są hamulce tarczowe, hydrauliczne tym razem. Bardzo fajnie to działa. Ja zresztą jestem zawsze zwolennikiem hydrauliki w elektrykach i muszę przyznać, że świetnie to działa. Włączmy sobie rower, tym przyciskiem tutaj przytrzymujemy. Wyświetlacz jest kolorowy. Trochę mryga, bo częstotliwość jest inna w kamerze. Przestało. 5 stopni. Przepraszam za miganie, ale to jest przeplot kamery tak zwany. Fajny kolorowy wyświetlacz. Nawet w słońcu jest bardzo czytelny. Można zwiększyć jasność, ciemność w ustawieniach. Trąbka tutaj jest elektryczna.
Światełka włączamy poprzez przytrzymanie plusa. Tutaj na wyświetlaczu pewnie pojawi się, o, i ekran przygasł. Tutaj widzicie, o, tu. A światełko się zapaliło. Z przodu, z tyłu, jak zwykle u Engwe. Pewnie bardzo widoczne jest. No a tak Engwe świeci w nocy. Kamera oczywiście troszeczkę mniej pokazuje niż jest w rzeczywistości. Taką kulę pokazuje, ale w rzeczywistości jest bardzo fajna taka łuna. Z tyłu jest bardzo dobrze widoczny. Zobaczcie, Maja, przejdź teraz w jedną i w drugą stronę tutaj. Pokażemy, jak to wygląda. Dzisiaj jest bardzo zimno, słuchajcie. Wieczorem wyszliśmy 4 stopnie. No, patrzcie, jak świeci ładnie. Jedź. Światło dobre jest, jak to w rowerach Engwe. I zahamuj. O, i zapaliło się jaśniej, widzieliście? O, i zgasło teraz. Bo to, jak już mówiłem wcześniej, jest stop automatyczny. Jak rower hamuje, on się automatycznie, jakiś tam czujnik jest akcelerowany, ja nie wiem, jak to się tam nazywa, ale stop jest automatyczny, już nie w klamce. A oświetlenie naprawdę jest wystarczające. Bateria jest zlokalizowana w ramie tutaj i bardzo fajnie się ją wyciąga, słuchajcie, ale zanim ją wyciągniemy, tutaj możecie ją ładować oczywiście na rowerze. Tu też macie port wejścia do ładowarki. Żeby uwolnić tą baterię, bo wyciąga, widzicie, tutaj jest taka, to nie jest klapka, to jest bateria, tylko ją się wyciąga do góry. W komplecie dostajemy 2 kluczyki. I tutaj jest taka stacyjka. To nie jest stacyjka, żeby rower uruchomić czy zablokować. To jest po prostu o to, żeby uwolnić baterię. Przekręcamy, wyciągamy i uwalniamy. O, w ten sposób. Tak wygląda gniazdo baterii. A sama bateria jest tu. I tą oto baterię możemy sobie zabrać do biura, do domu, do garażu, gdziekolwiek, do piwnicy i naładować. 48 V, 13,5 Ah. Przeskłamałem Was o pół godziny, 640 Wh. Bateria ta ma wewnątrz, tutaj słuchajcie, zobaczcie, możecie zablokować ten rower poprzez uchylenie właśnie baterii, wyłącznik, i roweru nie włączycie. Ja tak, jak rower do mnie przyszedł, mówię, kurde, nie działa coś, nie? A tu patrzę, ukryty wyłącznik jest. Także trzeba o tym pamiętać. Go zawsze włączyć, jeżeli chcecie gdzieś jechać. I baterię instalujemy po prostu tak. Dociskamy, domykamy i wyciągamy kluczyk i bateria już jest zainstalowana. Silnik poprzez naciśnięcie tego przycisku Boost generuje moc 75 Nm. I teraz największa petarda. Ten boost też jest nie bez kozery, bo ten przyspieszenie to jest pikuś. Boost, czyli szybkość, moc jakaś tam, nie? To jest to, że macie tutaj 8-amperową ładowarkę. Słuchajcie, 8-amperową. 2 godziny ten rower jesteście w stanie naładować. I jest to wszystko w standardzie. Tutaj sobie zobaczcie, tak wygląda ładowareczka na dosyć sporych rozmiarów. I faktycznie ja tą baterię ładowałem 2 godziny, pełne ładowanie. To jest petarda. To jest po prostu petarda. Gdziekolwiek sobie pojedziecie, wystarczy nawet na głupią stację gdzieś podjechać. Wyładował wam się rower. No to dobra, 2 godzinki sobie spędzicie, ale nie 8, słuchajcie. Bo standardowo przy 2-amperowych ładowarkach to jest około 8 godzin ładowania. Tu macie tylko 2. Istna petarda. Teraz, jeżeli chodzi o ten tylny hamulec, teraz właśnie doczytałem, że to jest hamulec automatyczny w momencie, gdy rower się zatrzymuje albo wstrząs jakiś jest tego roweru. Mamy tutaj wbudowane automatyczne światło hamulca. Tak jest napisane. Jeżeli chcecie kupić tego typu rowerek lub inny jakiś tam Engwe, który sam wymarzyliście, czy to chcecie, skorzystajcie z mojego linku, bo tam czeka na Was ponad 400 zł taniej. Głupi link. Klikacie w link, przechodzicie na stronę, dorzucacie do koszyka i macie minus 400 dzięki właśnie temu, że Engwe daje dla mnie, żebym udostępnił moim widzom, czyli dla Was, taką zniżkę. Możecie kupić ten, czy jaki inny, jakikolwiek Wam pasuje, macie 400 zł taniej. Musicie zwracać też uwagę, że czasami jak wchodzicie na stronę z mojego linku i nie jest zawarty ten kod rabatowy, ale jest cena zminusowana, bo jest jakaś promocja, powiedzmy, przez firmę Engwe. I właśnie dlatego nie ma wtedy mojej zniżki. Jeżeli sam producent udziela zniżki na rower, przeważnie ta zniżka jest troszeczkę większa nawet niż moja zniżka produktowa. Taka mała prośba, czy będziecie kupować ze zniżką moją, czy producenta, kupujcie z mojego linku. Wtedy Engwe wie, że przekierowanie nastąpiło ode mnie, bo to pomaga w rozwoju mojego kanału. I tutaj mały update, słuchajcie, po kontakcie z firmą Engwe dowiedziałem się, że kupując z mojego linku macie o 400 zł taniej rowery powyżej 1000 euro, czyli powyżej 1000 euro działa mój kod rabatowy Marcel Bike, który jest dodawany przy finalizacji już koszyku. Jak dodacie do koszyka i finalizujecie tam transakcję, dopiero on się tam pojawia jako podpis właśnie Marcel Bike. Ale nie martwcie się, słuchajcie, poniżej 1000 euro też mam dla Was kodzik rabatowy, też firma dała mi kodzik rabatowy specjalnie dla Was.
Kodzik ten wyświetla się tutaj poniżej. Jak możecie zobaczyć, on opiewa na ponad 200 zł. Także tak czy siak macie kodzik rabatowy. Powyżej 1000 euro z mojego linku kupując, czyli z mojego kodu rabatowego, macie 400 zł. Poniżej 1000 euro macie ode mnie kodzik rabatowy połowę mniejszy, ale zawsze 200 do przodu. Lecimy teraz, przejedźmy się tą wspaniałą maszyną. Pojeździmy. Specjalnie wybrałem taki teren leśny, bo do tego celu jest ten rower moim zdaniem stworzony. Zanim włączymy, jeszcze chcę to sprawdzić. Pamiętacie, jak było w TSDZ-cie dwójce, że jak się trzymało nogę na pedale naciśniętym i włączało rower, on sobie robił test nacisku. Zobaczmy, czy tu też tak jest. Dobra, i teraz zobaczmy. No, chyba też tak jest, bo rower nie wspomaga. A on wspomagał od samego początku. Sprawdźmy teraz. Wyłączmy jeszcze raz. I teraz luźno nogi. Dobra, teraz sprawdźmy. O, od razu wspomaga. Czyli tak jest, tak to działa. Czyli taka rada, jak włączacie rower, nogi z pedałów i wtedy załączamy cały system. Czekamy i jesteśmy gotowi do jazdy. Lekkie naciśnięcie i rower jedzie. No i o to chodzi właśnie w czujnikach pas. Tak powinny one działać. W czujnikach pas, w czujnikach tensometrycznych. Ale powiem Wam, kurde, fajnie wybiera te dziurki. A sprawdźmy ten przycisk boost, bo teraz sobie jadę, pedałuję. No nic się nie dzieje. Tak jak czułem, że nic się nie będzie działo, bo on współgra z czujnikiem tensometrycznym. Tylko napis się taki zapala, widzicie boost? Nie wiem, czy widzicie. Ale patrzcie, pedałuję. Jak nacisnę boost teraz, od razu przyrost mocy czuję na pedałach. Tylko oczywiście trzeba wkładać siłę w te pedały, ale jadąc normalnie, kręcicie powiedzmy z daną siłą, przyciśniecie ten przycisk boost, to z tą samą siłą co kręciliście dostajecie 2 razy, 3 razy większy power do tego silnika. Jeszcze raz. O, słyszycie? Nawet po silniku słychać. To jest właśnie, jak mówię, na podjazdy, wyprzedzanie. Gdy potrzebujecie chwilowej mocy, nie musicie tu gmerać zmianą parametrów, po prostu sobie przyciskacie przycisk i puszczacie, kiedy nie potrzebujecie, i to wszystko. Zajebista sprawa. Kurde, rower stworzony do jazdy w lesie, bez hitu. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem czujników tensometrycznych, jak wiecie, ja wolę czujniki pas. Ale dlaczego tak było? Ja się zraziłem do czujników tensometrycznych po przejechaniu się. Pierwszym moim rowerem to był silnik centralny TSDZ właśnie dwójka z tensometrem i jeździłem nim parę razy. To powiem Wam, że no idzie się zmęczyć. Na tych rowerach się idzie zmęczyć i nie za bardzo mi to pasowało. Ja jestem człowiekiem leniwym, nie lubię się męczyć. Wolę właśnie czujniki pas. Czujniki pas to są czujniki po prostu obrotu, które wykrywają ruch korby i to wszystko. Żadnego nacisku na pedały, nic. Ale odkąd zacząłem jeździć różnymi maszynami z czujnikami tensometrycznymi, chociażby Eevee, tam już też petarda, tam mi się bardzo fajnie jeździło. Jeżeli chodzi o stronę napędu, bardzo fajnie ten tensometr tam działał. No bo działał po prostu precyzyjnie. Jak byłem bardziej zmęczony, włączałem sobie 5. bieg, tak samo właśnie jak tutaj. Lekkie naciśnięcie na pedały, ten rower jedzie, nie trzeba mocno wciskać, a w TSDZ-cie dwójce, mówię w oprogramowaniu oryginalnym, nie tym otwartym, tym co można było sobie ściągnąć, działało to koszmarnie, trzeba było więcej energii wkładać i nogi bolały. Tutaj to jest kolejny rower właśnie z tensometrem, gdzie na przykład w 5 sobie wbiję wspomaganie na 5 i jadę sobie spokojnie, nic się nie męczę, także powoli zaczynam przekonywać się do tensometrów, mówię, bo fajnie się nim jeździ. Ostatnio też jeździłem właśnie w jednym z ostatnich odcinków, jak on się nazywał, nie pamiętam, Engve, coś tam R, a nie pamiętam w tej chwili, sztywny rower, ten rower z ramą z karbonu, no też petarda jak cholera. Ja nim jeszcze troszeczkę pojeżdżę, tak samo pojeżdżę, w ogóle ja wszystkimi rowerami troszeczkę sobie jeżdżę, żeby wyrobić sobie jakąś tam, wyrobić sobie to zdanie, no i przede wszystkim dla Was przekazać rzetelną recenzję, bo to jest tylko wstęp do recenzji, to jest pierwszy odcinek z kilku tam odcinków o tym rowerze, także oglądajcie mój kanał dalej. I ja tworzę dla każdego roweru, ja tworzę playlistę, możecie sobie tam wejść i zobaczyć poszczególne odcinki, jak jeżdżę tymi rowerami. Engve moim rowerem, który używam na co dzień, Engve EP2 Pro. Taki klasyk z amortyzacją tylko z przodu. Ja już mam przejechane ponad 2200 km na tym rowerze i ciągle się najeździć nie mogę, bo ja ciągle do pracy jeżdżę, lato, zima i powiem Wam, no petarda, wiele osób już kupiło Engvesa i sobie nie żałują i
wiele moich znajomych też ma, bo w ogóle Engwe jest dla mnie producentem rowerów takim w topce, nie? To jest porządny producent. Produkują porządne maszyny. No zobaczcie, jak te maszyny są zrobione. To już nie są jakieś spawy takie, wiecie, widoczne, chamskie na zewnątrz. Tutaj nie ma nic. Zobaczcie, piękna sprawa. Wszystko się ładnie pokrywa, zlewa. Nic nie skrzypi, kurde, nic nie skwierczy. Ach, dawaj Marcin, jedziemy, bo pierdzielisz, no to jedziemy. No jestem pod wrażeniem, zobaczcie, jak ten rower szybko rusza. Patrzcie, mam 7 bieg, czyli najmniejsza zębatka z tyłu, czyli ciężko się pedałuje. Patrzcie, naciskam. On już jedzie. Widzicie, już się wyrwał do przodu. Jeszcze raz. Już, patrzcie, ile obrotu zrobiłem. Sprawdźmy. No kurde, 3 cm. 3 cm nacisku. Patrzcie na moje krocze. 3 cm nacisku i już kurde rower jedzie. To jest petarda. Aż dam się przejechać mojej żonie w którymś tam odcinku, bo moja żona mówi, ona musi mieć manetkę, mówi, bo czasem ciężko gdzieś się przejechać, ruszyć i w ogóle podjazd jakiś. No to mówię, pokażę ten rower i zobaczymy, co ona na to powie. To można sobie tak prędkość fajnie regulować, że Jezus Maria. A czujnik tensometryczny też jest dobry, bo to takie sprawia wrażenie takiej naturalnej jazdy. I na przykład gdy jedziecie z kimś, kto jedzie na zwykłym rowerze koło Was, to z czujnikiem pas, czyli z czujnikiem obrotu, te co ja lubię czujniki, nie ten co tutaj jest, to jest ciężko tą prędkość wyregulować, trzeba pedałować, przestawać. A tutaj po prostu chcecie przyspieszyć, naciskacie mocniej na pedały, tak jakbyście w rzeczywistym rowerze naciskali na pedały i chcielibyście przyspieszyć. Jak chcecie zwolnić, to wkładacie mniej nacisku w te pedały i zwalniacie. Rower osiąga prędkość 25 na godzinę, dalej już nie wspomaga. A zobaczmy w trybie BOSS, czy przyspieszy. Nie, boost też nie działa powyżej 25 kg, chciałem powiedzieć, kilometrów na godzinę. Co wybrać? Sosnowy lasek? Czy taki małych sosenek lasek? Chyba małych sosenek lasek, polecimy sobie tutaj. O, patrzcie jak się wyrwał od razu. Od razu boost i lecimy. Ale taka prędkość, powiem Wam, 25 spokojnie wystarcza. Ja z taką prędkością do pracy jeżdżę non stop. Wreszcie pogoda pozwala na to, żeby można w koszulce samej jeździć, kurde. Ha. Silnik, choć słychać troszeczkę go, nie jest zbyt głośny i po odgłosach, no mam wrażenie, że to jest ten sam silnik, co jest na przykład w Engwe EP2 Pro, choć mogę się mylić, czyli 750, ale to tylko in plus. Naprawdę mi się podoba ten rower, podejrzewam, że mojej żonie też się spodoba, ale to w którymś tam odcinku ją wezmę, wrzucę na rower i pojeździmy sobie gdzieś. A teraz Wam pokażę, jak się składa ten rower. Mamy takie dwie wajchy. Tutaj patrzcie, musimy taka blokada jest. Muszę to pociągnąć silniej. Tu też jest taka blokada do góry. I odpinamy. O, już mam uwolnioną kierownicę. Blokada. I odpinamy. To jest takie rozwiązanie Engwe, które jest bardzo dobre. To jest taka śrubka rozporowa. Tutaj nic nie ciągnie, tylko rozpycha się taka śrubka z dużym łbem. O to. Rozpycha się o to, to jest bardzo fajna funkcja, bo to się po prostu nie wyrabia. Nie wyrabia się tak jak zwykle coś, co się ciągnie, nie? No i dobrze, i teraz tak, kierownicę składamy. Czekam, może wyłączę ten rower. Kierownicę składamy sobie do kółeczka i tego łamiemy go tu w pół. Czekajcie. O, łamiemy go w pół i rower jest, można powiedzieć, złożony. No można go jeszcze tak bardziej złożyć ładnie. O, spójrzcie, tak wygląda składaczek i fajna sprawa. Tutaj jeszcze oczywiście można obniżyć siodełko, co jeszcze zmniejszy gabaryty tego roweru. Hamulce to prawdziwa petarda w tym rowerze. Naprawdę są bardzo mocne, bardzo fajne, bardzo efektywne. Rower oczywiście jest wodno i pyłoodporny. Zobaczcie, tutaj tam są takie fajne połączenia tych kabelków. To się wtyczka jedną w drugą tyka i nakrętką się skręca, jest to szczelne. Tutaj wszystko, zobaczcie, wszystkie połączenia, wszystko jest elegancko, tak jak być powinno. Wyświetlacz, to wszystko jest wodoodporne, pyłoodporne. Normalnie można w deszczu tym jeździć. No jak każdy fatbike, ten rower również stworzony jest do jazdy offroadowej. Takie jak tutaj leśne ścieżki, to dla niego pikuś. A dzięki amortyzacji właśnie z tyłu jedzie się wyśmienicie, kurde, miękko.
jak Mercedesem, chciałoby się powiedzieć. Nie, do Mercedesa jeszcze trochę brakuje, ale jest znacznie lepiej niż gdzie indziej. Nie wiem, czy wspominałem, ale rower również ma funkcję podprowadzania. Wystarczy przytrzymać minus przez określony czas. I widzicie, kółeczko się kręci. W momencie, gdy puścimy, przestaje. To jak się naciśnie, to tu taki rowerzysta się pojawia u góry, widzicie? O. To by było na tyle z dzisiejszej jazdy L23.0 Bost. Jak dla mnie, cóż mogę powiedzieć, no jestem fanem rowerów, fatbike'ów i rowerem jeździ się bardzo fajnie. Na plus oczywiście idzie tutaj ta bateria wyciągana, bo w moim ukochanym ENGWE EP2 Pro na przykład, żeby wyciągnąć baterię, to trzeba rower złamać, czyli tą klamrę na pół go przełamać i dopiero można baterię wyciągnąć. Jest to upierdliwe, nie powiem, choć ja baterii nie wyciągam, ale mówię dla kogoś, jakby chciał kupić. Tutaj natomiast jedno przekręcenie, bateria wyskakuje u góry, bierzemy, wyciągamy, nie ma i po sprawie. Jak dla mnie ENGWE robi dobrą robotę, idzie coraz bardziej w jakość, co widać, no zobaczcie, no spójrzcie na ten, jak to jest zrobione, no kurczę, to gładź, wszędzie gładź, elegancko, tu jakieś spawy, ale już takie eleganckie spawy. No, rower kozak jak dla mnie i przede wszystkim jest bardzo dobrze zrobiony. Tutaj nic nie drży, nic nie kwiczy. Zobaczcie, no, bagażnik to konkret, to jest konkretne rurki są, to kurczę, to nie ma prawa się popsuć. Koła tutaj już są szprychowane, niepełne tak jak ja mam. Ja jestem zwolennikiem tych pełnych, ale wiem, że są zwolennicy szprychowanych, także to jest coś dla Was. No i myślałem, że te opony będą się, słuchajcie, źle zachowywać na piachu albo w takim terenie. Nic z tego, no, są szersze i to wystarcza, no, jeździ się elegancko, fajnie, miękko, no i to zawieszenie to petarda, nie? To jest petarda, kurde, ja jestem w ogóle zajarany takimi rzeczami. Rower przeszedł mój test, jak najbardziej, jestem za. Ktoś kupi ten rower, będzie zadowolony. No ale czy ten rower pasuje właśnie Wam? To już musicie sobie sami odpowiedzieć, czy takiego roweru potrzebujecie. Jeżeli chcecie kompaktowego roweru składanego, który zmieści się do praktycznie każdego auta, to ten będzie jak znalazł. I jak chcecie kupić go taniej o 100 euro, to skorzystajcie z linku poniżej. Tam macie link właśnie do tego roweru. A jak nie, to poniżej jest kolejny link, gdzie macie rabaty, ogólny taki link na rabaty na rowery ENGWE. I tam, jak już mówiłem wcześniej, możecie sobie wybrać, jaki Wam model pasuje i kupić go o 100 euro taniej. Także zachęcam, przejrzyjcie sobie ofertę, zobaczcie, może coś Wam podpasuje. O tym rowerze będą jeszcze odcinki, zaznaczę, że na moim kanale są playlisty do konkretnego roweru. Jeżeli coś Was interesuje, wejdźcie sobie w taką playlistę, zobaczcie recenzje i inne testy z jazd tymi rowerami, zdecydujcie, czy ten rower Wam pasuje. Do następnego, e-bikersi, trzymajcie się.